Dziś w odcinku w Lombardzie mają miejsce narodziny. Nie odbieram, nagrałem się na sekretarkę. No to co my mamy zrobić? Przecież ja nie wiem, jak to karmić, poić. Roman ma złamane serce. Romuś, no co ty taki osowiały? Koledzy o ciebie pytali. Wyszedłbyś gdzieś z nimi, a nie siedział taki skapcaniały. Ja w alkoholu smutków topić nie będę. Klient Lombardu odkrywa makabryczne zdjęcia w kupionym telefonie. Coś nie tak z telefonem? Panie, wszystko nie tak. Pan popatrzy. No, bardzo ładne. No to co, to weźmiemy. Nie macie jak na próbę. Pewnie. Dzień doberek. Maciek, zajmiesz się panem? Jasne, pewnie. Chodź, cześć. Cześć. Cześć, Romuś. No i co tam słychać? Powolutku. Przechodziłem sobie, patrzę, Lombard, skądś znam to miejsce. Stwierdziłem, wejdę, zobaczę, co u was. No co u nas? No, to co zawsze. A co u ciebie? Jak tam Teresa z Kaśką? No, lipa, zrezygnowali z tych jej koncertów. Ale co się stało? No, wysiadali ją na rzecz jakiejś dziewczyny, która wystąpi za połowę kasy. Ale co ty mówisz? Ja o niczym nie wiem. No, bo to się wydarzyło niedawno. Kaśka walczyła do ostatniej chwili, no ale lipa. No to fatalnie. Kaśka znowu została bez pracy. I ty też. No tak, no, dlatego stwierdziłem, przyjdę, może zapytam, czy u was. Tylko, że ja już mam podpisaną umowę. Przykro mi, stary. Spoko. Kto pyta, nie błądzi, nie? Romuś, no i co ty teraz zrobisz? No jak to co? Będę z nadzieją patrzeć w przyszłość. To nie były dobre wiadomości. Utrata kontraktu musiała być dla Kaśki ciosem. No i Roman też na tym ucierpiał. Musiałam zadzwonić do Kaśki i wypytać o szczegóły. No to wpadnij, jak będziesz miała chwilę. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Telefon mam na sprzedaż. Okej. A ma pan na to jakiś papier? Gwarancję chociaż? Stary model, kto by trzymał jakieś papiery? No wie pan, my nie możemy skupować na słowo honoru. Już go zresetowałem i co teraz? No, wie pan. Niech się pan zlituje, brakuje mi na czynsz. Wyląduję na bruku. No dobra, wezmę ten telefon, ale następnym razem proszę pamiętać, żeby mieć jakikolwiek papier, okej? Jasne, dzięki. Spoko. Powinniśmy unikać takich transakcji. No ale klient był w potrzebie, a telefon nie miał dużej wartości. Byłem przekonany, że niczym nie ryzykujemy. Wydasz pieniądze. Tu dla państwa. Dobrze, proszę jeszcze tylko podpisać oświadczenie własności i możemy finalizować transakcję. To dla państwa. Dzień dobry. Szukam dysku do 500 giga. Jasne, super. Zaraz się panem zajmiemy, tylko sfinalizujemy transakcję z państwem. Nie lubiłem, gdy był taki ruch, bo łatwo było coś przeoczyć. Małgośka! O której to się do domu wraca? Na konsultację miałaś tylko iść. A ty co? Poprawiłaś chociaż te oceny? Tak, Dlaczego nie odpowiadałaś, jak dzwoniliśmy? ukradli mi telefon. Nie kłam. Naprawdę. Pewnie zgubiłaś. Zawsze gubisz albo niszczysz. Harujemy z matką jak woły. I po co? Niczego z bratem nie uszanujecie. Ale to nie moja wina. Przysięgam. Jakiś facet wyrwał mi telefon w parku i uciekł. To się od razu do domu idzie i na policję zgłasza. Gdzie ty byłaś tyle czasu? Ogłuchłaś? Szukałam go. Słucham? Szukałam go. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tam niesiesz. Halo. Halo. Witam. Może zainteresuje was coś takiego? To na kurczaki. Okej, a co to konkretnie robi tym kurczakom? No, wykluwa je. To jest inkubator. Już pokazuję. Tutaj jest pojemnik na jajka, a tu cały cyfrowy programator.
komplet. Czyli pan jest hodowcą. No, prawie. Będę nim. Póki co odziedziczyłem kurzą fermę w spadku. No i wszystko przebudowuję, bo niestety do tej pory był tam chów klatkowy. Ja słyszałam, że tam są straszne warunki dla kur, że to jest jakiś horror. Niestety tak jest. Właśnie dlatego zbuduję tam ekofermę. Bardzo dobry pomysł. Wie pan, ja sama kupuję jajka tylko z wolnego wybiegu, no bo nie zgadzam się na to, żeby źle traktować zwierzęta tylko po to, żeby przeoszczędzić parę złotych. No i słusznie, ale niestety jest pani w mniejszości. Większość ludzi przede wszystkim patrzy na cenę, a wszystko inne ich mało obchodzi. Nie no, czemu? Czasy się zmieniają. Jest teraz coraz większy popyt na drób ekologiczny. Na to liczę. Dlatego przerzucam się z ilości na jakość i w związku z tym mam trochę za dużo tych inkubatorów, więc kilka z nich postanowiłem sprzedać. Ten jest na prąd, natomiast tutaj jeden jest na akumulator. No siemanko. Hej! Hej, hej. Maciek, zajmiesz się panem? Pewnie. Dzięki. Czyli tak, ten na akumulator, ten na prąd. Cześć, kochana moja. Słuchaj, był tutaj dzisiaj Romek i mówił, że coś tam się porobiło. No, się namieszało. Dobra, zrobię kawę, wszystko mi Pogadamy, opowiesz. no. Przespałaś się z Romkiem? No, tak jakoś wyszło. No, o Jezu, Angela, no, chwila słabości i jakoś tak oboje straciliśmy głowę. Ale on już dawno stracił dla ciebie głowę. Przecież on od początku się w tobie bujał. Wiem, dlatego próbowałam go trzymać na dystans, ale no tak jakoś samo wyszło, no. Samo wyszło? Kaśka, zabawiłaś się nim. Tak nie wolno. Nie chciałam. A trzeba brać odpowiedzialność za to, co się robi. Dobra, okej, wiem, masz rację, ale no co, no stało się i to chyba nie jest żadna zbrodnia, nie? Skrzywdziłaś go. Zrobiłaś mu niepotrzebne nadzieje i jeszcze stracił pracę. No, a ja straciłam kontrakt i tak by pracy nie miał. Zresztą, Angela, no Roman nie jest dzieckiem, dobrze wiedział, co robi. Nie wiem, Kaśka, ale źle to wyszło. Powinnaś z nim porozmawiać. Tak myślisz? No, a w jakim był nastrój ostatnio, jak z tobą gadał? No nie wiem. Przecież po Romanie to trudno cokolwiek poznać. Wiesz, jaki jest. No właśnie, powiem ci, że pozory mylą, no bo on tylko udaje takiego niekrzysańca, a tak naprawdę to... No jest wrażliwym facetem, tak. Wiem. I właśnie dlatego jesteś mu winna rozmowę. Dobra, okej, wiem, masz rację, no. Nawaliłam, jakoś to ogarnę. Kaśka zachowała się lekkomyślnie. Byłam pewna, że dla Romana to nie była jednorazowa przygoda, tylko coś poważniejszego. No, nie wolno tak igrać z cudzymi uczuciami. Ach, witam sąsiada. Witam, witam. Co to? Na nocki? Teraz jeździmy? Tak wygodniej. Lepiej płacą, nie ma korków, a poza tym jakoś tak, wie pan. Spokojniej. O. No właśnie, coś u was tego spokoju nie ma. Bardzo było dzisiaj głośno. Skaranie boskie z tymi dziećmi. Panie, ja już siły nie mam. A co się stało? Córka telefon dzisiaj zgubiła. Jak mam nie krzyczeć? No tak już jest z dziećmi. Szkoda mówić. Dzieciaki teraz są bardzo rozkojarzone. To wszystko nasza wina. Za bardzo im pobłażamy. Dawniej z nami się tak nie cackali. A to jest teraz takie modne, bezstresowe wychowanie. I nic nie można. Za hałasy bardzo przepraszam, ale jak człowiek bezsilny, to i czasem ryknie. Nie szkodzi, sąsiedzie. Jesteśmy wszyscy ludźmi. Do miłego zobaczenia. Do miłego. Angelika i Maciek rozpoczęli kolejny pracowity dzień w Lombardzie. Jakiś facet pyta o sejfy. Mieliśmy chyba jeszcze 2 w magazynie, to pójdę sprawdzę. Okej. Maciek! Co? Chodź tutaj! Co jest? Chodź prędko! O kurczę. Przestraszyłem się, że coś się stało.
Ale czegoś takiego to się na pewno nie spodziewałem. Okazało się, że z Angeliką zostaliśmy rodzicami. Ale numer. Skąd on się tu wziął? No, inkubator był włączony, nie zauważyłaś. Najwyraźniej. Jej, no ale jak się nim teraz zająć? Przecież on jest na pewno głodny. Co ty w ogóle jesz, co? Nie wiem, zadzwonię do właściciela, niech się nim zajmie. Jasne. Biedne maleństwo. Bałam się, że nie przeżyje bez mamy, ale miałam nadzieję, że właściciel fermy szybko się zjawi i je uratuje. Maciek bezskutecznie próbował dodzwonić się do właściciela kurzej fermy. Nie odbiera, nagrałem się na sekretarkę. No to co my mamy zrobić z tym kurakiem? Przecież ja nie wiem, jak to karmić, poić. Sałatą? Nie sałatą. Nie wiem, nigdy nie miałem kuraka. Dobry. Dobry. Telefonu potrzebował? Jasne, zapraszam. Świetnie. Szuka pan czegoś konkretnego? Tak, wie pan jakiś pancerniak, bo to na budowę. Tani, ale taki, żeby się od razu nie rozpadł. Mamy coś takiego? Nie, ale możemy dobrać tańszy model i mocną obudowę. O, Świetnie, pani pokaże. Dobra, to z takich tańszych, ale też bardzo fajnych. Ten też. Ten jest niezły. No, nada się. o, super. Okej. Dobra, to dobierzemy jakąś obudowę. O, ta jest idealna. Będzie pasować. Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdę u was może wagę elektroniczną? Jasne. Czyli tak, za telefon będzie 300 i obudowa 70. 370. 370. Miałeś pancerny, jest ze złota, widzę, no ale dobra, niech stracę. Będzie wszystko działać jak ta lala. Ma pan tą szpileczkę? Tak, jasne. Proszę. Już drukuję paragon. O, druga karta pamięci. Świetnie. No tak, a to ta będzie do zwrotu. Hola, zapłacone to chyba moje, proszę paragon. Tak, to może być prezent od firmy. Świetnie, lubię takie interesy. Do widzenia. Do widzenia. No, trochę nawaliłem z tą kartą pamięci. Ale przecież nie zrobiłem tego specjalnie. Każdemu się zdarza popełnić błąd. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Maciek? Co to było z tą kartą? No wiem, przegapiłem. No ale sama widzisz, jakie mamy ostatnio tutaj zamieszanie. Zamieszanie to ty masz w głowie. Karta, inkubator. Widać, że cię trochę tutaj nie było. No, wiem, że tęskniłaś. A poza tym kuraka w inkubatorze to nie ja przeoczyłem. O, przepraszam bardzo. W inkubatorze nie było żadnego kuraka, tylko jajo. I to tego nie zauważyłeś. Tak, ty też, pani Mondralo. A poza tym inkubator to ty oglądałaś, a był włączony. Ale... Okej, dobra. Faktycznie. Zapomniałam ci o tym powiedzieć. Przyszła Kaśka i wyleciało mi z głowy. No ale to może i lepiej, bo nie wiadomo, czy byłby Lucjan. Kto? No kurczak. To on ma imię? No ba! Ale Lucjan? A skąd wiesz, że to jest kogucik? Może to jest kurka? Dzień dobry. No, dzień dobry. Dobrze, że pan już jest. Zapraszamy. Dobrze, że właściciel Pisklaka w końcu się zjawił. Zależało mi, żeby kurczak jak najszybciej miał fachową opiekę. No i nie mogę. Ale jak to pan nie może zabrać Lucjana? Przepraszam, kogo? No, tak ma na imię. A, czyli nadaliście mu państwo imię? A, to czyli więź już jest nawiązana. A to doskonale się składa. Ale co to ma do rzeczy? No właśnie wyjeżdżam na taki intensywny kurs rolnictwa permakulturowego, no i... No nie bardzo mam co z nim zrobić, no. Ale my nie możemy tutaj trzymać zwierząt. No, ale bardzo proszę. To tylko tak na chwilę. Poza tym mam wszystko przygotowane. Tutaj jest elektryczna kwoka. Co? No,
elektryczna kwoka, odchowalnik. Żebyście mogli go państwo przetrzymać całego i zdrowego do mojego powrotu. Nie, my naprawdę nie możemy. No i co? I zostawi pani takiego biedaka na pastwę losu, bez jedzenia? Szkoda go. Ale przecież ja nie umiem się nim zajmować. Ale to Ja jest nawet bardzo... nie wiem, jak go nakarmić. Ale o to się pani nie martwi, bo ja mam tutaj przygotowane... Proszę bardzo. A to? A to tutaj pan włącza i może sobie siedzieć tam do jutra. A no to szybko, bo przecież on tam marznie, biedaczek, mały Lucjanek. Nie wiedziałem, że z ciebie taka wrażliwa kwoka. Ach, ten instynkt macierzyński. Taki mały pisklak i tyle zamieszania. Angelika nie była kurą domową, ale w roli kurzej mamy sprawdzała się idealnie. No, to Lucek się nażarł i śpi. Też bym tak chciał. No każdy by chciał. Dobra, teraz mama kwoka idzie sobie zrobić kawki. Dzień dobry. Dobry. Coś nie tak z telefonem? Coś nie tak? Panie, wszystko nie tak. Pan popatrzy. Cholera. To prawdziwe zdjęcia? 2 razy oglądałem, nie mogłem w to uwierzyć. Ale... No ale jak? No skąd? Nie wiem, to telefon ma po jakiejś dziewczynce. Ona musiała zrobić te zdjęcia. I te zdjęcia tego chłopca. Rany boskie, kto mógł zrobić takiego dziecku? Nie no, to jest jakaś masakra. To trzeba na policję. Ale co się stało? No patrz. Jak to zobaczyłam, dosłownie mnie ścięło. To było dziecko, chłopczyk, miał siniaki na plecach, takie pręgi, jak gdyby był bity kablem i niezaleczone rany. Kto mógł dopuścić do czegoś takiego? Nie byłeś dziś w przedszkolu? Janek, co się stało? Znowu? Tak? Co zrobiłeś? Stukłam mamę szklankę. Oj, Janek, mówiłam ci, żebyś uważał. Małgośka! Sprawdziłam elektroniczny dziennik. Nie poprawiłaś tej oceny. Poprawiłam. Pani mówiła, że dobrze. Znowu kłamiesz? Jeszcze się nie nauczyłaś? Co? Już ja cię nauczę. Mamo, proszę, nie, już nie będę. Jasne, że nie będziesz, jak cię przećwiczę. Chodź tu! Proszę, nie. Otworzyłem tą kartę i nagle tak coś mi wyskoczyło. Panie, jak mi ktoś w głowę zdzielił. No, wcale się nie dziwię. Mam nadzieję, że ten drań jak najszybciej trafi do więzienia. Będziemy mogli zatrzymać ten telefon? Oczywiście. Sam mam dzieci, jak pomyślę, że ktoś taki chodzi po ulicy i krzywdzi ludzi, gołymi rękami mu tu udrania. Będą potrzebne namiary na tego gościa, co sprzedał wam telefon. Pewnie. Przygotowałem umowę. A spróbujcie najpierw zadzwonić. Nie wiem, powiedzcie, że pomyliliście się na jego korzyść. Może przyjdzie. Dobry pomysł. Nie ma takiego numeru. Klasyczna zagrywka. A może adres i PESEL się zgadzają? Dobra, daj mi tą umowę. Zadzwonię do dyżurnego i sprawdzimy gościa. Klient okazał się notowany i to była dobra wiadomość. Mieliśmy nadzieję, że Beton szybko go znajdzie. Przecież te dzieci potrzebowały natychmiastowej pomocy. No bój się Boga, Roman. Kto to widział, żeby tak jedzenie marnować? No co? Ja sam tutaj mieszkam? A komu ja to kupuję? No przecież nie sobie. Mamuś, no nie truj. Romuś, no co ty taki osowiały? Nie jesz, całymi dniami w domu siedzisz, no co z tobą?
A co ma ze mną być? Wszystko w porządku. No jak w porządku? No przecież widzę, żeś nie swój. W Lombardzie trzeba było siedzieć, a nie szukać wiatru w polu. A mamusia to zawsze musi wtrącać nosa w nie swoje sprawy, tak? Koledzy o ciebie pytali. Wyszedłbyś gdzieś z nimi, a nie siedział taki skapcaniały. O nie. Ja w alkoholu smutków topić nie będę. Alkohol i smutki to gotowe nieszczęście. Myślałby kto, że z ciebie taki porządniś. Oj, dobra, mamuś, zaniosę to wszystko na kompost. Dobry. Dzień dobry. Kaśka? No, nie spodziewałem się. Kaśka u mnie tak nagle bez zapowiedzi? Wszystkiego bym się spodziewał, ale nie jej wizyty. Odpuść, raczej go nie ma. Pewnie się skitrał i nie otwiera. Poczekamy. Tylko zejdź mi z widoku, żeby nas nie zauważył, co? Co, myślisz, że to jego sprawka? Wątpię. Jest drobna recydywa. No i nie ma dzieci. Raczej ukradł ten telefon. Patrz. No niech podejdzie jeszcze. Dobra, zgarniamy. Policja! Stój, policja! Stój, powiedziałem. Co Stój. jest? Ręce, ręce. Ręce do tyłu. Nogi. Może się ze mną spróbujesz zamiast okradać małe dziewczynki, co? Powinniśmy porozmawiać. Tak? A o czym? Wiesz, bo chodzi o to, że ja cię bardzo lubię i było naprawdę super. Tyle, że ja teraz nie jestem gotowa na coś więcej. Tego to się akurat domyśliłem. Więc jeżeli cię skrzywdziłam, czy zrobiłam nadzieję, to przepraszam cię. Nie ma o czym mówić. No właśnie jest, Roman, o czym mówić, no bo chcę, żebyś wiedział, że dla mnie to też było ważne. Ale... Kaśka, wyluzuj. No co, no, zostaniemy, jak to się mówi, przyjaciółmi, co nie? No, chyba, że nie chcesz. No, żartujesz. No jak ja bym mogła nie chcieć takiego kumpla jak ty? No, musiałabyś nie mieć piątej klepki. Ja rozumiem, że jesteś ładna, ale to nie oznacza od razu, że głupia, nie? No. To co? Zgoda? Pewnie. Oj, nie chciałam przeszkadzać. Zrobiłam zakupy, bo pomyślałam, że zgłodniejecie. Zaraz zrobię obiad. Nie, nie trzeba. Kaśka akurat wychodzi. A nie, no nie śpieszę się, spokojnie. Ja chętnie zostanę i pani pomogę. No i tak się skończyła moja romansowa przygoda i to zanim na dobre się rozpoczęła. Ale tego, co przeżyłem, nikt mi nie zabierze. Poznajesz? Mów, komu to ukradłeś. To nie ja pierwszy raz widzę ten telefon na oczy. Przestań skąd to masz. I nie kręć, mamy nagrania z Lombardu. Są tam kamery. Okej, znalazłem, to chyba nie jest karalne. Znalazłeś, a gdzie? Nie wiem, nie pamiętam. Pamiętasz? Zaraz mnie. przypomnisz. Tu w parku leżał, to wziąłem. W czym problem? A w tym, że jesteś na warunkowym złamasie. Współpracujesz albo koniec wakacji. Ale o co chodzi? Maltretowanie dzieci. Jakie dzieci? Ja nic nie wiem, przysięgam. Słuchaj, Kichoń, współpracujesz czy wracasz do pierdla? Wybieraj. Masz ostatnią szansę raz w życiu, zrób coś dobrego i nam pomóż. Angela, widziałaś gdzieś umowę z tym budowlańcem na telefon, bo muszę podpiąć do papierów? Angela! Ja po prostu nie mogę przestać o tym myśleć. Maciek, jak można zrobić coś takiego dziecku? Jak w ogóle można uderzyć? Wiesz, tyle się mówi o bezstresowym wychowaniu, a dla niektórych klaps to jest normalna metoda wychowawcza. Nawet zwykły klaps jest zły. A to, co zrobili temu chłopczykowi, to ja nie mogę w to uwierzyć. Ja też. Jak to jest, że nikt nic nie widział ani nie słyszał? Ja nie wiem, jak ludzie mogą być aż tak obojętni. Ludzie najczęściej się boją.
A do takiej interwencji potrzebna jest odwaga. Ale jaka odwaga, Maciek, jaka odwaga? Bierzesz telefon, dzwonisz anonimowo na policję albo na niebieską linię i... Faktycznie, jest coś takiego. No oczywiście, że jest. O, jest nawet telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. No tak, bo naprawdę można zadziałać na 100 sposobów. No ale do tego trzeba mieć jaja. Albo po prostu serce. Znaleźliśmy kilka telefonów zaufania, pod które można było zadzwonić. Moim zdaniem, im więcej takich organizacji, tym lepiej. Dzieci trzeba chronić za wszelką cenę. Boli? Nie aż tak. A twoja ręka? Trochę, nie martw się. Następnego dnia Beton i Litka sprowadzili do parku złodzieja, który ukradł telefon Małgosi. Skąd wiadomo, że ona tu znowu będzie? Nie wiadomo, ale nie mamy innych tropów. I lepiej dla ciebie, żeby się szybko znalazła. Jeśli nie będziemy musieli sprawdzić wszystkie szkoły w okolicy. Wiesz, to akurat kiepska opcja. Te dzieci i tak już sporo przeszły, no. Nie potrzebują kolejnego rozgłosu. Jest. Ja pójdę. Czekaj, ja pójdę, was się przestraszę. Poczekaj! Możemy porozmawiać? Jak masz na imię? Małgosia. Cześć, Małgosiu. Nie bój się, jestem policjantką. Spokojnie. Znaleźliśmy twój telefon, wiesz? Dlatego tu jestem. Dobry. Mogę? O, Roma, no chodź, no cześć. Dzień dobry, szefie. W zasadzie to... Siadaj. Już nie szefie, ale ja... No ja właśnie w tej sprawie. Roma, no co cię do nas sprowadza, co? No, ja chciałem zapytać, czy... No, czy mógłbym wrócić? Może na jakieś zastępstwo? A co ci tak nagle przypiliło? No przecież sam chciałeś odejść. Wielki świat i tak dalej. No tak, tylko... No ten cały show biznes to nie dla mnie. Szybko zmienia zdanie. No, sprawy się troszeczkę pokomplikowały. Ale przynajmniej spróbowałem. Zobaczyłem inny świat. Trochę się pobawiłeś, co? No tak, i w sumie jestem wdzięczny, że szef dał mi taką możliwość. No, ale gdybym miał szansę wrócić do pracy, to byłbym wdzięczny poczwórnie. Ej, Roman, no i co ja mam teraz z tobą zrobić? No. Przykra sprawa. Chciałbym dać Romkowi pracę, bo się sprawdzał. Ale z pustego to i Salomon nie naleje. Wszystkie miejsca były już obsadzone. Dobra, Kichon, dawaj pieniądze za telefon i spadaj. Sorry, mama, za to. Potrzebowałem hajsu. A, pilnuj się, bo mam cię na oku. Zobacz. Powiesz nam, kto jest na zdjęciu? Nie bój się. Jesteśmy tu po to, żeby cię chronić. Chcę do domu. Posłuchaj, Małgosiu. Pomyśl o swoim braciszku. To jest twój brat, prawda? Tak. Jak ma na imię? Janek. Kto zrobił to zdjęcie? Ja chciałam pójść na policję, ale bałam się. Kogo się bałaś? Kto go pobił? Rodzice? Jesteś bezpieczna, obiecuję. Pojedziesz z nami i porozmawiamy. Powiesz nam, gdzie jest twój brat, dobrze? Nie mogę. A co ci się stało w nogę? Dlaczego kulejesz?
Już dobrze, kochanie. Już dobrze. I co? Paliwo, no. Zostałem na lodzie. Maciek, Tak, szefie? ostatnio klient pytał o pożyczkę pod zastaw koparki. Masz do niego numer? Jasne. To chodź, dawaj go. Ale co wyszło z tej rozmowy? No, co mogło wyjść? Ławka rezerwowych. No, i sam jestem sobie winien. No wiem. Rozmawiałam z Kaśką. Czyli już wiesz, że uczucia i praca nie idą ze sobą w parze? Niestety. Ale się porobiło, co? Mogło być gorzej. Lipa tylko, że romans przypłaciłem robotą. Kaśka nie chce mnie już w swojej ekipie. Przykro mi. Nie spodziewałam się, że to się tak skończy. Tam, no, w sumie to wiesz, nie żałuję. No tylko teraz muszę czekać na jakieś zastępstwo. O, może Bańka zaciąży. No, albo ty. Ja? No. Żartujesz? Na co nie chciałabyś być dzidziusia z naszym lombardowym bondem? Roman. No do twarzy by ci było z brzuchem. Roman, wiesz co, jak ty coś powiesz, to... Ty się lepiej poważnie zastanów. Roman udawał twardziela, ale widać było, że ta historia z Kaśką trochę go ruszyła. Z drugiej strony nie wyglądał na załamanego, więc może nie było aż tak źle. Ręka boli. Nie przesadzaj. Poboli i przestanie. Trochę to za długo. Pokaż. Co z tą ręką? Au. Cholera. Trzeba z tym do lekarza. Ludzie zaczną gadać. Dobra, pojedziemy, ale wiesz, co masz mówić. Jeździłam na hulajnodze i się wywaliłam. Masz się nie wygadać. Mamusia z tatusiem złoszczą się na was z siostrą, bo jesteście niegrzeczni. Zabieram cię do poprawczaka, a my pójdziemy do więzienia. Chcesz tak? Kto to do cholery? No? Właściciel fermy nie odbiera. Od rana próbuję się do niego dodzwonić. Maciek, a jak on się z nami nie skontaktuje? No to co? No to znajdziemy kurczakowi żonę i rozpoczniemy hodowlę. Maciek, a ty możesz być chociaż na chwilę poważny? Przecież jestem poważny. A co to za poruszenie? Coś się stało? Nie. Szefie. Dlaczego? Mamo, możemy złożyć tego lombardowego kurczaczka? No. Jakiego kurczaka? No Lucjana, urodził się tutaj. No, to taki lombardowy kogucik. Proszę, możemy go zobaczyć. Angelika, chyba o czymś nie wiem, co? Tak, no... No bo wykluł nam się tutaj kurczak, a właściciel inkubatorów nie odbiera telefonu. Jakich inkubatorów? Jaki kurczak? Kupionych, szefie, inkubatorów. No jak dzieci. Na chwilę nie można was spuścić z oczu. Halo? To właściciel fermy. To niech zabiera, niech zabiera. No. Ojej. A kiedy? Na długo? Nie, my nie możemy. Halo? No i co? Facet miał wypadek w drodze na szkolenie i jest uziemiony w szpitalu na 2 tygodnie. No i co? I chcecie trzymać pisklaka tutaj tyle czasu? To może weźmiemy go do siebie? No właśnie, to jest dobry pomysł. Może weźmiemy go do domu? No i co potem będziecie z nim robić? Chodzić z kogucikiem na spacery? No nie, no ale mamo, proszę. Ale mowy nie ma. Słuchajcie, a może trzeba zadzwonić do Beni i Romka? No bo przecież gdzie mu będzie lepiej, jak nie na wsi? O, świetny pomysł. No ładnie. Kurczak trzymany w tajemnicy na zapleczu. Angelika i Maciek na wywijale, a ja jak zwykle musiałem szukać rozwiązania. Litka i Beton pomagali podczas interwencji w sprawie maltretowanych dzieci. Na miejscu zdarzenia była też kuratorka sądowa oraz patrol policyjny. Co to ma znaczyć?
Żądam wyjaśnień! Wyjaśniać to będziecie, co robiliście swoim dzieciom z żoną. Ale tu jakaś pomyłka. Nic złego nie zrobiliśmy. Mały spadł z hulajnogi. Synek jest bardzo żywy. To był zwykły wypadek. Nóżka pani córki to też pewnie był wypadek. I skłamała, kiedy mówiła, że oblała ją pani wrzątkiem. Co za bzdury. Małgosia wzięła za gorącą kąpiel. Pani córka ma poparzenie 1. stopnia. Jakim cudem mogła sobie to zrobić w wannie? Piecyk nam źle działa. Niepotrzebnie państwo robicie sensację. Dość tego. Zabieram małego. On nie może zostać tutaj ani minuty dłużej. Co zamierzacie z nim zrobić? Pani syna musi obejrzeć lekarz. Rączka jest najprawdopodobniej złamana. Pogotowie już jedzie. Pani kurator, proszę dopilnować, żeby Janek trafił do szpitala, gdzie jest jego siostra. Oczywiście. Ty krowo! Co będzie z moimi dziećmi? Żądam wyjaśnień! Małgosia i Janek trafią do pogotowia opiekuńczego. Państwo możecie się sądownie odwołać od tej decyzji. To jest pouczenie. I co narobiłeś, ty smarkaczu? To wszystko twoja wina. Zamknij się. Zabierzcie tą. No idziemy, zaopiekuj się moją mamą. Cholera. Spokój się. Tu są ludzie. Sąsiedzi. Puśćcie mnie! No i sąsiadów się wstydzisz? A bić dzieci to się nie wstydziłeś? Za co je kotowałeś, co? Bo się nie słuchałem. Zabierz to ścierwo. Ojejku! Co tu się dzieje? O, pani nas pyta? A gdzie pani była, jak dzieci płakały u sąsiada? Co to ma ze mną wspólnego? No może brak serca? Proszę pana, wszystkie dzieci hałasują, no nie można żyć przecież w paranoi. Co miałam, na sąsiadów niesłusznie donosić? No widać, czasami lepiej być nadgorliwym, niż pozwolić na to, żeby katowano dzieci za ścianą. No, mamuś, już prawie gotowe. Ale nabrudziłeś jakieś śrubki, wiórki, trociny. To jeszcze się taki nie narodzi, co by wszystkim dogoni. Dzień dobry. O, córcia, a to niespodzianka. Cześć, siostra. A co by tobie tam tak piszczy w tej siatce? Lokatora wam przywiozłam. Tadam! Kurczak, a skąd go masz? Ty, ale on jest chyba troszeczkę za mały na rosół. Żaden rosół. To kurczak z Lombardu. Lucjan. To kury teraz imiona mają. No, Lucjan ma. I musi być traktowany po królewsku. Miastowe wymysły. Miastowe, niemiastowe, trzeba nakarmić gadzinę. No tylko ostrożnie, wiesz, bo to będzie trzeba oddać. No i Lucjana też. Się zobaczy, no. Cim, chodź, zobaczysz okolice. Mamuś, leki ci kupiłam i suplementy, proszę bardzo. Lepiej przyjeżdżałabyś częściej. Zakupy to nie wszystko. Mama lubiła sobie ponarzekać, ale widziałam, że ucieszyła się z mojej wizyty. Podwójna radość, bo kurczaczek też na tym skorzystał. Niedługo przed zamknięciem policjanci przyszli, aby dopełnić formalności związanych z prowadzoną sprawą maltretowania dzieci. Słuchajcie, potrzebujemy kopii umowy z tym złodziejem. A i mam dla was pieniążki za telefon. A, super. Fajnie, że pomyśleliście. Ale dowiedzieliście się czegoś? Właśnie wiecie coś w sprawie tych dzieci? Są bezpieczne, ale myślę, że długo będą leczyć się z traumy. Ale kto to robił? Okropna sprawa, lepiej, żebyście nie wiedzieli. Nie, powiedz. Naprawdę cały czas o tym myślę. Te zdjęcia były straszne. Rzeczywistość jest jeszcze gorsza. Rodzice maltretowali te dzieci. Bili kablem, oblewali wrzątkiem. Co? To jest niemożliwe. Niestety możliwe. Obdukcja wykazała naderwania, poparzenia 1. stopnia, stare i świeże rany. Straszne. No, teraz za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem grozi im do 10 lat więzienia. Cholera. I pomyśleć, że to mogło trwać dalej, gdyby nie czysty przypadek. Niestety sąsiedzi nie reagowali. Tyle się mówi o przemocy domowej, a jak przyjdzie co do czego, to cisza. Twierdzili, że nic nie słyszeli. No. Przecież to się w głowie nie mieści.
Pewnie wiecie, bali się cokolwiek zgłosić i wtrącać, nie? To jest chore. Oni normalnie są współwinni. Nie mogłem tego zrozumieć. Ludziom po prostu brakuje cywilnej odwagi i poczucia odpowiedzialności społecznej. A przecież na takie bestialstwo powinno się reagować. Ale mamuś, zostaw to, przecież ja to zrobię. A no dobrze. A! Bić się nie będę. Bo mamusia, no mama jest chora, a mi to tylko chwilę zajmie, tak? O, a to co? A, to dziewczyny Romana. Roman ma dziewczynę? Poważnie? Ma albo nie ma, kto go tam wie. Była tu wczoraj jakaś piosenkarka podobno. A Kaśka? A nie, to on z nią tylko pracuje. A ja nie wiem, no trzymali się za rączki nie tak po pracowemu. Śmieszny ten Lucek. Jak chodzi, to się tak na boki kiwa. Roman, a co z tą Kaśką? Co, mama ci już nagadała? No mówię, co widzę, ludzie na wsi też gadają. No i nie gadają. Przecież to znana piosenkarka jest. I to z kim? Ze mną. No ale to co, wy jesteście razem? Nie, no, taka przygoda była. Ładna przygoda. Romek, to nie jest dziewczyna dla ciebie. Kobiet to ty mi nie wybieraj. Nie wybieram. Widzę po prostu, że jakiś taki dziwny jesteś. Ale jaki dziwny, po prostu chodzę i sobie wspominam. No ale tak na smutno i nie piję nawet. No to akurat dobrze. Smutki kiedyś zbledną, a wspomnienia zostaną. I chłopakom będę miał się czym pochwalić, niech wiedzą, jaki jestem. No myślałby kto, że z ciebie taki podrywacz. A co, niby nie dałem rady? No widać, nie dałeś. Skoro już po sprawie. Poderwać taką dżagę to jedno, a przytrzymać przy sobie to drugie. Do życia to nie może być jakaś tam gwiazda, tylko normalna dziewucha. Dokładnie, ja to potrzebuję taką udomowioną, na własność. Co na własność? Co to papiery wartościowe są, czy człowiek? Ty seksisto jeden. Seksista, nie seksista, ale wspomnienia są moje. No, lepiej mi się z ludzkiem rozmawia niż z tobą, wiesz? Co za dzień? No, Idę do domu, wreszcie odpocznę. też mam taki plan. Szykuje się spokojny, samotny wieczór. Hej, Hej, co ty tutaj robisz? wróciłam. Ale kiedy? Przecież czemu nie zadzwoniłaś? No, chciałam ci zrobić niespodziankę. Zostaję na dobre, wiesz? Ale fajnie, ale a dyplom? No, przygotuję się tutaj, żeby być bliżej ciebie. Serio? Nie cieszysz się? Nie, no pewnie, że się cieszę, no tylko jestem w szoku. No chodź tu. Tęskniłam za tobą. W następnym odcinku Hofer ma nowego menadżera. Zostałem zaproszony na ogólnopolski festiwal sztuki. Tak jest i jedziemy razem. Dagmara prześladuje Karola. Jezus Maria! Co ty tu robisz? Klient Lombardu ma inną wizję małżeństwa niż żona. I co, ja mam ci te dzieci rodzić, bo ty sobie tak wymyśliłeś? Kochanie, takie są role społeczne. Więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku.